Witajcie w grze Satisfactory. Jestem Envix i znajdujemy się właśnie na placu budowy. Budowy, której jeszcze przez jakiś czas absolutnie nie zamierzam kończyć, dlatego postanowiłem nieco ją upiększyć. Nad moim placem wznoszą się dwa majestatyczne dźwigi budowlane i to o nich będzie dzisiejszy odcinek. Pokażę, jak można taki dźwig szybko postawić w kilka minut. Gotowe schematy znajdziecie do ściągnięcia na stronie Satisfactory Blueprints pod moją ksywką Envix, a jeśli podobają Wam się te treści, nie zapomnijcie zostawić lajka lub suba, aby wesprzeć rozwój mojego kanału. Dźwig, jaki jest, każdy widzi. Oczywiście jest to przede wszystkim detal wizualny. W Satisfactory nie ma żadnej mechaniki, która pozwoliłaby go ożywić. Niemniej, pewne praktyczne zastosowanie też się znajdzie. Pod kabiną zamontowałem działający reflektor, a doprowadzone do niego zasilanie pozwala latać wokół niego na dużej wysokości plecakiem szybującym. W moim przypadku dominował jednak aspekt wizualny. Niedawno w mojej rozgrywce Project Nova Bricka rozpocząłem budowę sieci kolejowej. Przy głównej bazie zaplanowałem dwa terminale. Mniejszy południowy już stoi i przyjmuje pociągi. Ten drugi, znacznie większy od północy, nie będzie mi jeszcze potrzebny przez dłuższy czas. Poza jednym, małym fragmentem, a mianowicie dojazdem do mojej prywatnej zajezdni położonej tuż nad moim domem. Absolutnym priorytetem na teraz jest dla mnie budowa elektrowni na ropę, gdyż powoli kończy mi się rezerwa prądu. A bez prądu to nawet pociągów nie uruchomię, o kolejnych fabrykach nie wspominając. Zatem tak, fragment terminala północnego powstał. W miejscu reszty jeszcze długo będzie zionąć gigantyczna dziura, może nie w ziemi, ale w betonie i owszem. Zastanawiałem się, co zrobić, by nie kłuło to aż tak w oczy i nagle eureka, pyknę dźwig, a najlepiej dwa. I już zmienia się odbiór całej scenerii. Jak przy każdym projekcie, warto po takim przebłysku geniuszu zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad założeniami. Na budowie dźwigi, choć w sumie prawidłowa nazwa to żurawie wieżowe, są konstrukcjami tymczasowymi. Powstają one na początku prac, a potem są demontowane. Podobnie jest i u mnie, dlatego postawienie i rozbiórka takiego dźwigu powinny być jak najszybsze. Ponadto możliwe, że w przyszłości ponownie znajdę się w podobnej sytuacji na innej budowie. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie kreatora schematów. Kompletny dźwig nie zmieści się w całości nawet w największym kreatorze klasy trzeciej, musiał więc powstać w częściach. Dopiero po ich złożeniu i wypełnieniu przestrzeni pomiędzy dostaniemy gotowy obiekt. Przyjrzyjmy się zatem szczegółowemu wykonaniu. Podstawę dźwigu stanowi ten oto fundament. W procesie budowy pełni on ważną funkcję, ponieważ to za jego pomocą kontrolujemy przyszłą orientację dźwigu. Jest to pewien kompromis między możliwościami gry a szybkością stawiania. W prawdziwych dźwigach pod kabiną sterowniczą znaleźlibyśmy mechanizm obrotowy. Innymi słowy, obraca się sama kabina i wysięgnik. W Satisfactory najłatwiej jest obrócić fundament do żądanej pozycji, a kolejne schematy doklejają się do niego z zachowaniem kąta obrotu. Na fundamencie stawiamy główną wieżę o takiej wysokości, jaka nam odpowiada. Do jej wykonania użyłem dużych filarów kratownicowych, a schemat pojedynczego segmentu zawiera 4 takie filary. Na jednym z boków znajdują się schody oraz 2 gniazda zasilania na doprowadzenie prądu do kabiny. Gdyby nie odpowiadał nam rozmiar segmentu ze schematu, to w razie potrzeby ten fragment konstrukcji jest na tyle prosty, że bez trudu można zbudować go samodzielnie. Jeśli na budowie mamy kilka dźwigów, warto poeksperymentować z różnymi wysokościami każdego z nich dla uzyskania ciekawszego efektu. Pod szczytem wieży znajduje się kabina. Jest ona znacznie większa i masywniejsza niż w prawdziwych dźwigach. Wynika to wprost z rozmiaru elementów konstrukcyjnych, jakie oferuje nam Satisfactory, które są wielokrotnościami 8,4 metrów. Przyznam się szczerze, że właśnie z tego powodu obawiałem się nieco efektu końcowego. Na szczęście pozostałe elementy dźwigu też bazują na tych wymiarach, dlatego łatwo jest zachować proporcje i trochę oszukać nasz wzrok. Finalna konstrukcja po złożeniu nadal sprawia wrażenie lekkości charakterystycznej dla prawdziwych dźwigów. Jak już jesteśmy przy kabinie, to w rzeczywistości znalazłyby się tam przyrządy do sterowania dźwigiem. Tutaj czegoś takiego siłą rzeczy nie ma. Do kabiny można oczywiście wejść po drabinie, są tam nawet odpowiednie pomosty. Znajdziemy w niej natomiast wyłącznik zasilania i panel kontrolny, które obsługują reflektor umieszczony tuż pod kabiną. Na końcu wysięgnika i z tyłu kabiny umieściłem betonowe ściany imitujące przeciwwagi. Wpadłem też na ciekawy sposób wykonania głównego silnika dźwigu. Zrobiłem go z 2 nowych ozdobnych elementów wprowadzonych w Satisfactory 1.1. Jednego otworu wentylacyjnego i 2 nasuniętych na niego dużych wentylatorów. Otwór pokolorowany jest odwrotnie niż wentylatory, tworząc widoczny na ujęciu czarny pasek. Do zrobienia wszystkich linii i naciągów także użyłem nowych stylów belek wprowadzonych w wersji 1.1. Po drugiej stronie kabiny znajduje się główne ramię wysięgnika. Tuż przed szybą widzimy kolejny otwór wentylacyjny, tym razem imitujący kasetę naciągu lin. Pod filarami kratownicowymi znajduje się dodatkowa metalowa belka imitująca szynę, po której porusza się cięgnik, czyli to urządzenie, z którego zwisa hak.
Pokazane na nagraniu dźwigi mają ramiona wysięgników o długości 22 filarów kratownicowych. Schematy zawierają jedynie zakończenie wysięgnika oraz fragment z cięgnikiem, który możemy zbudować gdzie chcemy, na początku, w środku lub na końcu ramienia. Właśnie ze względu na tę swobodę resztę wysięgnika budujemy ręcznie. Kreatorzy schematów ciężko byłoby także wykonać liny naciągowe pod odpowiednim kątem. Mają one długość przekraczającą 40 metrów, to jest maksymalną długość pojedynczej belki w grze, ale dzięki pewnej sztuczce da się je wykonać równo i po skosie. I skoro o sztuczkach mówimy, to dotarliśmy do końca wysięgnika. Dalej jest już tylko niebo, zatem najwyższy czas zobaczyć właściwe schematy, właściwe sztuczki oraz ogólnie cały proces wznoszenia takiego dźwigu. I rozpoczynamy budowę. Do przybornika dodałem już sobie wszystkie 6 schematów oraz dodatkowe potrzebne elementy. Mam też przygotowany wolny kawałek podłoża o wymiarach 3×3 fundamenty. Na początku stawiam podstawę dźwigu. Strzałka schematu wskazuje przyszły kierunek głównego ramienia. Obracamy zatem cały schemat tak, jak chcielibyśmy mieć zorientowany cały dźwig. Następnie podłączam zasilanie do pierwszego gniazda i przystępuję do budowy wieży. Wykorzystuję do tego kolejny schemat Tower Construction Crane, który ustawiam 4 razy jeden na drugim. Wysokość dźwigu można tak naprawdę dostosować do swoich potrzeb. I są 4. Kolejnym krokiem jest podłączenie linii zasilania do gniazd umieszczonych na boku wieży. Do latania wykorzystuję plecak szybujący, dlatego muszę być cały czas w zasięgu sieci energetycznej, aby nie spaść. Zasilania będzie też potrzebował reflektor umieszczony pod kabiną, który oświetla plac budowy. Jeszcze tutaj i gotowe. Pora na dodanie kabiny przy pomocy trzeciego schematu z zestawu Cabin Construction Crane. Kabinę umieszczam na szczycie nowo wybudowanej wieży. Podłączam też zasilanie do 2 ostatnich gniazd. Teraz przemieścimy się na tył kabiny, aby dodać tylne ramię dźwigu wraz z przeciwwagą. Wykorzystuję tu 4. schemat Armtail Construction Crane. Przy pomocy kilku pchnięć przesuwam schemat tak, aby wyrównać go z początkiem ramienia w schemacie kabiny. U mnie tylne ramię ma długość 6 ram kratownicowych, ale w razie potrzeby można wstawić też dodatkowe ramy pomiędzy kabinę a zakończenie. Wracamy na przód kabiny. Zajmiemy się przednim ramieniem, które zrobimy częściowo z 2 schematów, a częściowo samodzielnie. Zaczynam od przedłużenia wewnętrznej liny na maksymalną długość 40 metrów. Następnie wybieram 5. schemat Hoist Winch Construction Crane, czyli cięgnik, z którego zwisać będzie lina z hakiem. Ponownie używam pchnięć do wypozycjonowania. Cięgnik możemy ulokować w dowolnej części ramienia. Ja odsunę go na odległość 4 ram od kabiny. Dodaję szynę jezdną cięgnika, dolną linę oraz brakujące ramy. Na ramieniu umieszczam też tymczasowe gniazdo zasilania, aby mój plecak szybujący nie wyszedł z zasięgu sieci. Teraz kontrolnie sprawdzam aktualną długość ramienia. W moim przypadku powinno ono mieć na tym etapie długość 12 ram. Ostatnim schematem jest Arm Front Construction Crane, czyli zakończenie. Przy pomocy pchnięć ustawiam je na równi z resztą ramienia i odsuwam na odległość 8 ram, aby uzyskało ono łącznie 22 ramy długości. Uwaga przy pchnięciach. Jeśli będziemy stać w miejscu, w pewnym momencie gra podmieni w klawiszach strzałek kierunek przesuwania. Niestety, musimy wtedy cofnąć się i zacząć przesuwanie od nowa, tym razem przemieszczając się powoli wzdłuż ramienia. Dla klarowności pokażę całą sekwencję przesuwania od samego początku. Przypomnę tylko, że odsuwam zakończenie o 8 ram. Jeszcze odrobinka w bok i zatwierdzam. Analogicznie jak poprzednio, dodaję obie liny
szynę jezdną, a po nich wypełnię przestrzeń pomiędzy schematami elementami ram. Upewnijmy się jeszcze, czy faktycznie całe ramię ma długość 22 ram. 12, połowa, 16. Tak, zgadza się. Teraz przystępuję do montażu lin naciągowych. Zacznę od tylnej, gdyż jest ona prostsza do zrobienia. Przełączam się w tryb ukośny i ciągnę ją od szczytu wieży do łącznika na końcu ramienia. Na przedzie mamy dwie liny i najpierw dodamy tę dłuższą. Zbuduję ją w 3 etapach. Zaczynam od zaczepu na szczycie i lecę na koniec ramienia, nie przejmując się limitem długości 40 metrów. Celuję kursorem w środek ostatniej belki, a gdy jestem gotowy, zatwierdzam i powstaje pierwszy fragment. Od jego końca w dokładnie taki sam sposób dodaję kolejny 40-metrowy odcinek liny. Na ostatni fragment przełączam się w tryb swobodny i tym razem sięgam już liną końcówki ramienia. Przy odrobinie praktyki powinna nam powstać prosta, ukośna lina o długości prawie 100 metrów. Na końcu liny dodam jeszcze łącznik i gotowe. Pora na drugą linę, którą zaczynam tym razem od połowy ramienia na odległości 11 ram od kabiny. Wracam do trybu ukośnego i analogicznie ciągnę linę aż do szczytu wieży, nie przejmując się limitem długości. Na drugi fragment przełączam się w tryb swobodny i podłączam linę do zaczepu na szczycie wieży. Taka sekwencja budowania od zaczepu do ramienia i od ramienia do zaczepu jest niezbędna, aby nie powstały kolizje pomiędzy elementami. I jeszcze łącznik. Ostatnim krokiem jest wykonanie liny z hakiem, na którym zaczepię jakąś belkę imitującą podnoszony element konstrukcyjny. Tu już można sobie powiesić cokolwiek na dowolnej wysokości wedle uznania. Belka jest bardzo prosta do dodania. Po prostu zaczepiamy się o koniec liny i ciągniemy ją równo w obie strony. Wycofajmy się jeszcze na bezpieczną odległość i usuńmy tymczasowe gniazdo zasilania. I to wszystko. Nasz dźwig jest gotowy. Cała operacja zajęła nam około 7 minut. Jedynym trudniejszym momentem było wykonanie lin naciągowych, których długość przekracza limit budowania 40 metrów. Wymaga to pewnej praktyki, ale jeśli będziemy budować je w takiej kolejności jak pokazałem, to wszystko powinno się udać. Ważne, by pierwszą linę robić od wieży do ramienia, a drugą od ramienia do wieży oraz aby na ostatni fragment każdej liny przełączyć się z trybu ukośnego na swobodny. Mam nadzieję, że podoba Wam się taki dźwig budowlany i że również zrobicie z niego dobry użytek na swoich mapach. W moim przypadku stanowi on fajny akcencik wizualny na budowie rozłożonej na raty. Przypomnę, że gotowe schematy znajdziecie na stronie Satisfactory Blueprints pod moim nickiem Envix, a jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić lajka lub suba, aby wesprzeć rozwój mojego kanału. I to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.